Dzień dobry, witam wszystkich. Tak jak mówiliśmy, niedziela, 21 listopad. Miał być Iron Camp, niestety z wiadomych przyczyn odwołany, nie wracamy już do tego, ale postanowiliśmy i będziemy robić to, szkolić się online. Szkolić się online w różnych miejscach ciekawych, poznawać ciekawych ludzi. Oto właśnie przykład takiej osoby, jest mi niezmiernie miło przedstawić. Mateusz, właściciel oto tego pięknego sklepu. Sklep Bastian, Ostrowiec Świętokrzyski. Podkreślam, jest to nasz partner obozowy, także jak najbardziej w tym momencie chciałem go zareklamować. W linku opis do jego sklepu, jeżeli ktoś przejeżdża przez Ostrowiec, zapraszamy serdecznie po to, ażeby odwiedzić osobiście. Natomiast na OLX-ie i w sklepie internetowym mnóstwo ciekawych rzeczy. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w związku z chęcią utrzymania tej więzi, która się pojawiła już od pierwszej edycji naszego obozu. I bardzo mi zależy na tym właśnie, abyśmy się kontaktowali, pisali do siebie, a teraz właśnie poprzez online transmisję również ze sobą spotykali. Chciałbym z tego miejsca zaapelować, że jeżeli ktoś ma ciekawe miejsce, które warto odwiedzić, umiejętności, którymi chce się z nami podzielić, proszę piszcie w komentarzu, piszcie na naszej stronie internetowej. Na pewno wpadniemy tam z kamerą i pokażemy wszystkim zainteresowanym Waszą pasję, Wasze umiejętności, po to, abyśmy wszyscy wspólnie mogli się razem bogacić w wiedzę, której nigdy nie jest za mało. Tak jak mówiliśmy z Dzikim, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, miało być losowanie osoby, która wygra nagrodę specjalną. Jest to taki plecak z zawartością, której niestety nie przekażę, nie podstawię na razie, ale tam i Mateusz dodał coś od siebie, także jest na pewno ciekawie. Krótko, zwięźlej na temat. Chcemy uniknąć sytuacji, żeby znowu już ktoś nam mówił, że losowanie nagród jest nielegalne, nie wolno tego robić, nie jesteśmy kasynem i tak dalej. Dlatego wpadłem na fajny pomysł, uważam. Wszyscy pewnie pamiętają panią, mój post na naszym Iron Campowym fanpage'u, że potrzebny jest transport do nas, do Bałtowa, ponieważ osoba jest niezmotoryzowana, ale bardzo chętnie chciałaby się z nami spotkać. I tu w tym miejscu naprawdę w sekundzie pojawiła się osoba życzliwa. Jest to Grześ z Sosnowca, nie podaję nazwiska oczywiście celowo, RODO i tak dalej, jesteśmy przepisowi, ale to właśnie jego, bez losowania chciałem nagrodzić tym oto plecakiem. Oczywiście już się z nim skontaktowałem. Grzesiu, to jest właśnie nagroda dla Ciebie, po to, żeby pokazać, że życzliwość ma swoją cenę i naprawdę warto jest pomagać, wspierać sobie bezinteresownie wszystkich, ponieważ o to nam wszystkim chodzi. W tym miejscu zawsze może Was spotkać miła niespodzianka, tak jak dzisiaj mnie. Proszę bardzo, kolega poczęstował mnie konserwami sardynki z Maroka, także warto tutaj wbijać, ponieważ zawsze jest coś interesującego. Natomiast ja kilka tak pytań może, ponieważ jest monolog, on nie jest nudny, a jestem, tak jak mówię, tutaj po to, żeby przedstawiać właśnie miejsca i ludzi, którzy mają pasję. Więc może pierwsze pytanie, Mati, skąd w ogóle pomysł na sklep, jak to wszystko się zaczęło? Wszystko zaczęło się od tego, że 5-6 lat temu, 2 lata pod rząd wypasałem owce w Wojcowskim Parku Narodowym, po czym miałem tego już szczerze dość i stwierdziłem, że w końcu muszę zacząć robić coś dla siebie i narodził się pomysł sklepu militarnego. Tak. Był taki już tutaj gdzieś w okolicy? Obserwowałeś to zainteresowanie? Od lat 90. był sklep Major, niestety pan tak zwany dziadek zmarł. Pamiętam. Moro Rambo Fleki, słynne hasło na Dokładnie. Niestety pan zmarł, więc wypełniłem lukę, a zarazem spełniłem swoje marzenia, że tak powiem, z dzieciństwa. Było ściąganie demobilu i no, zabawa w survivalowe rzeczy jest naprawdę fajna i wciągająca. Szczególnie jak ludzie doceniają, że sprzedaje się na przykład świetny towar. Tak jest, Świetnej potwierdzam, jakości. a tego towaru jest tu naprawdę mnóstwo. Tutaj może zrobimy taką szybką wycieczkę tylko po sklepie. Słuchajcie, podczas naszej rozmowy, jeszcze przed wejściem tutaj operatora, rozmawialiśmy na temat właśnie sklepów militarnych i to, co, że tak powiem, odróżnia właśnie sklepy z pasją, z prawdziwym, że tak powiem, pomysłem od tych takich internetowych sprzedawców, którzy po prostu robią wszystko dla zysków, jest właśnie to, że w prawdziwym sklepie z militariami znajdziecie sprzęt z demobilu. Ze stron z wszystkich świata, który naprawdę służył komuś i może służyć dalej, ponieważ jest czasami, pomimo lekkiego śladu zużycia, w wiele lepszym stanie w stanie może nie, ponieważ jest zużyty, natomiast
sprawdza się dużo lepiej niż te właśnie nowe, wyprasowane, ładnie uszyte spodenki, kurteczki i tak dalej. Mati, zgadzasz się ze mną? Jak najbardziej. No. Tutaj na tym wieszaczku są kurtki Alaska, smoki brytyjskie. Tutaj mamy sekcję niemiecką, od t-shirtów poprzez bluzy i parki niemieckie we flektarnie i w tropentarnie. Czechy, Norwegowie, nawet Grecy są. Wszędzie flagi, tak jak mówiłem, jest i czeska, także wszystko się zgadza. Kilka sztuk bluz mundurowych brytyjskich. Szanowni Państwo, naprzeciwko wejścia widzimy witrynę, która jest mega kolorowa. Zawiera wszystko to, co powinno być w każdym takim sklepie. Bardzo szerokie widełki cenowe, czyli od rzeczy bardzo tanich, a już spełniających swoje zadanie, do oczywiście bardziej wymyślnych gadżetów, ale o nich może też sam właściciel sklepu. Proszę Mati, coś może powiesz, co każdy powinien mieć, na co warto zwrócić uwagę. Tutaj w tej gablotce mamy akcesoria spożywcze, że tak powiem, czyli menażki, manierki, termosy, termokubki. Czyli wszystko to, jednym słowem, które jest nam niezbędne do miłego spędzenia czasu na świeżym powietrzu, co ułatwia po prostu funkcjonowanie. Nie jest to ciężkie, nie jest to gabarytowo wielkie, ale na pewno bardzo, bardzo przydatne na każdym biwaku, na każdych rybach, wędkarskich wyprawach. Także myślę, że warto coś takiego mieć w swoim magazynie. Wszystko zależy od tego, kto co lubi, ale z takich podstawowych rzeczy, na przykład w tej gablocie na okres letnio-wiosenny, to są środki na komary, dla osób bardziej wymagających tabletki do oczyszczania, dezynfekcji wody, paliwka turystyczne, nożyki różne, kompasy, busole. I teraz w tym miejscu warto już nakreślić, ponieważ wiem, co będziemy chcieli robić, że to są właśnie rzeczy, które na pewno pomagają i ułatwiają nasze funkcjonowanie, natomiast gdy ich nie będziemy posiadać, są sposoby i gwarantuję Państwu, że znam osoby, które wiedzą, jak to zrobić. Również właśnie bez tych rzeczy będą umiały nam to pokazać, ale to już innym razem, na naszych szkoleniach właśnie obozowych oraz właśnie na takich filmach online. Słuchajcie, Szanowni Państwo, faktem na pewno jest to, że Mateusz jest człowiekiem z pasją, a najlepszym dowodem właśnie jest kolekcja, którą zbiera od najmłodszych lat, ale myślę, że on sam już tutaj najlepiej o niej opowie. Chciałbym tutaj zaprezentować jeden z eksponatów mojej kolekcji. Jest to pamiątka rodzinna. Jeden z wielu hełmów, które mam na wystawie sklepu. Hełm odziedziczyłem po pradziadku, który służył w 5. Pułku Strzelców Podhalańskich w Przemyślu. Jest to bardzo fajna pamiątka. Jak widzicie, nie na sprzedaż, ale na pewno można przyjść i zobaczyć, a to jest na pewno też bardzo ciekawe. Na zakończenie kilka słów jeszcze od naszego gospodarza. Także chciałbym, aby on tutaj z własnej inicjatywy zaprosił Państwa na swoje sklepy internetowe, aukcje na OLX oraz oczywiście stacjonarnie. Także oddaję Ci mikrofon. Dziękuję. Chciałbym serdecznie wszystkich zaprosić do polubienia strony mojego sklepu na Facebooku oraz na wszystkie moje ogłoszenia na OLX-ie. Niestety typowy sklep internetowy dopiero będzie powstawał. Ale już niebawem będzie dostępny i na pewno Was o tym poinformujemy. Także myślę, że tutaj dla chcącego nic trudnego poprzez profil facebookowy, tam jest kontakt telefoniczny, można się z Mateuszem skontaktować, ewentualnie dopytać, jeżeli kogoś być może zainteresowało to, o czym dzisiaj mówiliśmy. Dziękuję, Grzesiu, za odwiedziny. Mam nadzieję, że spotkamy się na Iron Campie. Tam na pewno się widzimy. Natomiast, moi drodzy, już niedługo, bo to już jest ustalone, mogę powiedzieć Wam, że kolejna moja wizyta również u jednego z naszych partnerów. Michał Madej, szykuj się, szykuj ognisko, szykuj wszystkie swoje gadżety, żeby podzielić się tą informacją. Oczywiście jego osada Madejówka, jestem już terminem umówiony, także niebawem się będziemy nagrywać. Natomiast w dalszej
przyszłości oczywiście nasi instruktorzy, nieobliczalni, niezastąpieni, Łukasz, Alek, Michał, Stasiu, Artur, szykujcie się, już do Was niedługo jedziemy. Póki co trzymajcie się ciepło i tak jak mówię, mam nadzieję, że nie ma rozczarowań i spełniliśmy chociaż cząstkę tego, że zachęciliśmy nowe osoby, nowe persony do tego, żeby zajęła się survivalem i przebywaniem, spędzaniem wolnego czasu na świeżym powietrzu. To chciałem powiedzieć. 5.